powiem wam, że na całym świecie rodzice są tacy sami. No jest matka, jest ojciec, są dwie córki. No i co ojciec gada? Na mieście jak się kręcę, to powiem wam, że pytają mnie, czy tylko tak, czy chcę taksi. Ja w ogóle tak ignoruję, no bo ile razy można tłumaczyć, że nie chcesz. Albo pytają, czy chcę zielone. Wiecie, że w Wietnamie zielone zabronione, srogo zabronione. Więc może być sytuacja taka, jak była niegdyś w Tajlandii, że wiecie, ktoś wam daje zielone i później pojawia się policja. O, jakie torty. Proszę bardzo, coś finezyjne bym powiedział. Kierowniczy rarytas podróży, ale zobaczcie, co jeszcze namierzyłem. Chrupki kukurydziane o smaku pizzy. Nie wiem, czy znacie takie chrupki, kiedyś były bardzo popularne. Cheetosy o smaku pizzy. Kukurydziane. Skradły moje serce. Serce, moi drodzy. Niestety w praktyce te chrupki są słabe. Z tego względu, że jest bardzo mało przypraw. W tamtych Cheetosach to normalnie taka woń była, że szok. Wiecie, że w sklepie mleko od krowy kosztuje 2 razy więcej niż mleko od soi. Albo od czegoś tam jeszcze, od innych strączków. 2 razy drożej, moi drodzy. I proszę bardzo, mamy pierwszego, miejmy nadzieję, że nie ostatniego czarka. 1 na 1. Pchełki, bo tam się za ogonem drapie. Tutaj kierownik. No nie, będzie miał na mnie wywalone. Tu się podrapie jeszcze. Nie świrujcie. Bez żadnych tych. No, ruszył. Te czarki na mnie, powiem wam... O, tutaj też jest czareczek. Charito. Tutaj bardzo często widzę, że obcokrajowcy przyjeżdżają, wynajmują na Airbnb całe chaty. No i sobie siedzą. Tutaj cisza, spokój. Relatywnie tanio, bym powiedział. Przestępczość niewielka. Tutaj ludziom się nie chce. No. Ludziom się po prostu nie chce. Jak nawet widać w ogóle, powiem wam tak, po aktywności Charito. Charito tutaj w Wietnamie są takie bardziej, powiedziałbym, spokojne, ułożone, kulturalne. Nie ma co ten... Charito niepewny, co? Niepewny swoich działań. Na prawo jest gdzieś tam hostel, a teraz wejdziemy sobie na plażę, zobaczymy, jak ona faktycznie wygląda. Wczoraj nie było okazji, bo przyjechaliśmy wieczorkiem, więc zaraz rzucimy okiem. Ja się pytam, a co to jest, kierowniku? Co to jest? Co to jest? To jest do łowienia ryb? Ciekawe. Hello. Zaraz tutaj zobaczymy. Maszyna chyba do łowienia. Silnik jest, napęd, koleżka płynie i ryby. To catch the fish. O, kolega się na mnie obraził, czujecie? Się w ogóle spojrzał i się obraził od razu. Już widać po wzroku. Zapytałem, czy łowi tak ryby. Się obraził, no. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zmieniłem hostel, bo w tamtym trochę się jak to się mówi, zapultałem
No i zapomniałem przedłużyć pobyt. Tak postawię sobie. No więc odpocząłem troszkę sobie tutaj, w tej miejscówce nad Morzem Południowochińskim. Pokąpałem się w Morzu Południowochińskim. Jest 6:40. Mówiłem się z takim ziomkiem właśnie tutaj, co bukują autobusy, że o 7 przyjdę, bo autobus prawdopodobnie przyjedzie między 7 a 7:30. To jest wszystko płynne. No i i się szykuje pomału. Ale zobaczcie, jaki w ogóle ten jest. Jaka miejscowa. No, powiem wam, że chyba pierwszy raz jestem w tak pięknym miejscu. Zrobionym ze smakiem, czystym. Takim, że chciałem jeszcze tutaj zostać. W dormitorium jest jeszcze koleżanka, Wietnamka, i ona do mnie mówi, ja pytam ją, ej, a jest jakaś strona, żeby autobusy ogarniać? Ona do mnie mówi, nie ma, to idź sobie tam kup u tej babeczki. Ja mówię, ty, ale ona taki commission bierze, w sensie, że dodatkowy hajs. Mówi, jaki dodatkowy hajs tam? Ja mówię, taką sumę. Nie, to normalna cena. Ja mówię, nie, no bo przecież ktoś powiedział wcześniej zupełnie inną cenę. A ona mówi, nie, no to bez przesady, no to nie jest duża różnica. I ja sobie tak myślę, kurczę. No i dlatego ja jestem w podróży, bo ona mnie później zapyta, a jak ty w ogóle zarabiasz, jak ty w ogóle jesteś w podróży? I tak sobie myślę, dlatego ja jestem w podróży, a ona nie jest w podróży, no bo ona tak jakby nie zwraca uwagi na takie szczegóły jak różnica w cenie. Rozumiecie, o co chodzi? Bo zasada jest taka, ja już o tym mówiłem, albo może nie mówiłem, ale to wspomnę teraz, że im dłużej i oszczędzając na każdej możliwej linii, w sensie nie zawsze tak na cebulę, ale zwracając uwagę na to, ile co kosztuje, jesteś w stanie podróżować więcej i dłużej. Dobra. Dzień dobry i zaczynamy dzień. Elo. Thank you, moi drodzy, thank you. Dzisiaj liczę i wychodzi mi z moich kierowniczych kalkulacji, że pozostało mi w Wietnamie dni 5. 5 dni, moi drodzy, pozostało. 5 dni jeszcze tutaj jesteśmy, 5 dni eksplorujemy, 5 dni kręcimy materiał i za 5 dni ruszamy w kierunku Polski. Jako ciekawostkę również dodam, że lot z Wietnamu do Polski będzie trwać 30 godzin. Pierwszy lot będzie to w ogóle z Ho Chi Minh do Londynu, który będzie trwał 14 godzin 50 minut. Drugi lot będzie z Londynu do Włoch i trzeci lot będzie z Włoch do Warszawy Ochota. Tak, to była najtańsza opcja, tak, to była w miarę najszybsza opcja. Tak, ceny za bardzo się nie zmieniły im bliżej wylotu. A kupiłem lot praktycznie z 2 miesiące temu, więc widzicie, jak to jest w życiu. Mógłbym złapać ten autobus tak na dobrą sprawę sam, ale jak już tutaj jestem, to dam zarobić lokalnym. Wiecie, to nie są duże kwoty, to jest tam kwota różnicy za to, że oni mi tam bukną to jakieś tam, nie wiem, 6 zł, więc wspieramy lokalny biznes. Jest wietnamski tak zwany poranny czarek. Czarek! Czarek! Zobaczcie, na gwizdy w ogóle nie reaguje. Ale jaja! A widzieliście tego taksówkarza? Z otwartą buzią, mucha by mu wpadła. Sytuacja taka, że pani dzwoni, zobaczy, czy w ogóle jest miejsce. A miejsce na bank jest 99,9%, że jest miejsce. To, że jak jeździmy tymi autobusami, to za każdym razem w tym autobusie jest miejsce. Co najmniej jest 10 miejsc wolnych. Więc w tym autobusie też, analogicznie myśląc, też będzie miejsce. Jest 7:10.
Ja to nie jestem stworzony do wstawania, tak 6 z kawałkiem. Czarek, wariacie, dawaj ze mną. Będziemy jechać, zwiedzać świat. No to pięknie, to sobie pojechaliśmy. Autobus pojechał 15 minut temu. Ale jakim cudem mógł pojechać? Przecież ja tutaj byłem. Lipa. Nie ma autobusu. Dopiero o 12:30 za godzin. Raz, dwa, 3, 4, 5 za 5 godzin. Ale lipa. Moi drodzy, plan jest prosty. Ktoś tutaj zawalił. Albo ja zawaliłem, albo autobus zawalił. Ale miał być 7:30, pojechał o 7:00. Jak ja byłem w drodze tam, to sytuacja taka, że jadę autobusem miejskim na wylotówkę do głównej drogi i będę jechać autostopem, bo no nie będę do 12:00 czekać. Krew mnie zaleje. Pomalutku szefowo. Pomalutku. No to z dziewczynami jedziemy. Dziewczyny do roboty jadą. Ani w ząb po angielsku, ani w ząb, moi drodzy. Ani w ząb po wietnamsku. Proszę zwrócić uwagę, dokładnie tutaj, posążek Buddy z przodu na desce rozdzielczej. No jak koleżka by gwałtownie zahamował, no to Budda by czołem zahaczył o szybę. Koszt biletu 16 ichniejszych. 16 ichniejszych to jest jakieś tam 3 zł. Jedziemy z jakieś, żeby nie skłamać, 17 km. Dobra cena. Zobaczcie, przez cały dzień ten kierowca siedzi w szaliku na buzi. A jest, żeby nie skłamać, 32 stopnie. O kurczę. To jest dla mnie wyczyn. To jest dla mnie wyczyn. I jeszcze chwilę jesteśmy na wylotówce. Wyjechaliśmy na wylotówkę, ale jestem głodny. Ja normalnie padam. Trzeba coś zjeść. O matko święta, co ja tutaj robię, moi drodzy? Pytam szefową. Szklanka. Do picia pokazuję, o tak, pokazuję. Już bardziej się nie da. Nie rozumiem. W końcu gość mi mówi, że szklanka to jest lej, więc mówi, czy leja da. No i dała leja. O kurczę. Plan był na dzisiaj zupełnie inny. Plan na dzisiaj obowiązywał zapakować 4 lidery do autobusu, przejechać 5 godzin i być na miejscu, a wyszło jak wyszło. No ale co poradzisz, takie życie w podróży. Jeszcze w bilecie powrotnym mi jakieś tam wyskoczyło powiadomienie, że czegoś brakuje, w ogóle jakieś cuda. No miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego przypału. Ale jaja. Jak berety. A co to za smok tam, kierowniku? Proszę zobaczyć, jaki smoczysko. A tutaj dziewczyny i chłopaki się przygotowywują do tego, do otworzenia biznesu. Proszę, taka nieduża knajpka. I hajsiwo się robi. Charito! Charito, dawaj do wuja, dawaj do wuja, dawaj do wuja, dawaj do wuja. No nie bój się, no. A pokazać wam coś śmiesznego? To patrzcie, zaśmiejecie się. Firma wody to... Wszyscy się śmieją? Proszę przeczytać na głos. Nói gì không nghe đâu. Zalewa. Oni nie wiedzą. Szefowa nawaliła słoniny. Autentycznie dostałem słoninę. Czujecie to? Ty. Jajko, jedna krewetka, ogórki, ryż, kości i słonina. Ja tego muszę poprosić, żeby mi dała nie takie tłuste, bo tego się nie da zjeść. Poprosiłem panią o zmianę. Pani przyniosła mi takich małych rybek i chudsze mięso. Pan mi tutaj doniósł jakiś jeszcze napitek.
zaraz kończymy jedzenie i ruszamy dalej. Lotówka jest w tamtą stronę, w kierunku, gdzie stoi woda o dość takiej powabnej nazwie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie dzisiaj. Czarek, no nie bój się. O, wcinaj. Z Czarkiem tu się dzielimy kostkami. Trochę kierownik pojadł i Czarek też musi trochę pojeść. Czarek! Nygusie, jeszcze tutaj jedna jest. O, Czarek sobie po skubie. Siedzę w restauracji. I jak to, powiem wam, że na całym świecie rodzice są tacy sami. No jest matka, jest ojciec, są dwie córki. No i co ojciec gada? No gada tak, mówi: ty Maryśka, pojechałaby z nim do tej Polski. A ta Maryśka normalnie nie wie, gdzie się schować. Mówi, a ojciec jeszcze pokazuje, wiecie, jak normalnie... Czołem szefowo. Mówię, a ojciec normalnie jeszcze tak tą Maryśkę tak bierze, mówi: zabierz ją tam do Polski, zabierz ją tam. Co tam ona będzie w Wietnamie siedziała? Przestań, człowieku. Zabieraj ją. Wszędzie tacy sami. Szok. Oni chętnie by oddali. Wiecie, za Europejczykiem córka. Coś źle? Dobrze by było. Misiulku, Misiuniu, Czarek. Ty, ale tam jest coś tak intrygującego, że nie wiem, co tam może być. Meczet? Ale chyba tam nie pójdę, idę na wylotówkę. Wylotówka jest tutaj. Ekipa już pracuje. Ja też idę pracować. Ktoś sobie odwalił pałac. Ty, a ja dzisiaj wchodzę, czytam komentarze pod filmami, a tam gość do mnie pisze: człowieku, ja już pół roku cię obserwuję i nic ciekawego nie robisz. No a już pół roku ogląda filmy. Powinieneś wrócić do Polski i wziąć się za robotę. I co ja takiemu delikwentowi mam odpisać? Drogi delikwencie, gdybym nic nie robił, to przez 6 miesięcy nie miałbyś czego oglądać. Koniec, kropka, kierownika. Elo. Pardon. My działamy, moi drodzy. Miejscówka do łapania stopa zacna, ponieważ w cieniu. Proszę bardzo, jest nad gdzie się zatrzymać. Totalnie wzorowo, powiedziałbym. Totalnie wzorowo. Serdeczne pozdrowienia dla Packsafe'a. Plecak dostaje ostro w kość. Zobaczymy za kilka dni, czy przeżyje jeszcze do końca. Dobra, łapiemy i się nie obalamy. Patrzcie, sytuacja. Szefowa mówi, szefowa patrzy, zatrzymała się i mówi: ja ci pomogę autobus zatrzymać, bo ty tutaj stoisz, a ty sam nie zatrzymasz. No i sytuacja jest taka, że wiecie, szefowa chce dobrze. Tutaj ekipa. Zrobimy sobie miejsca, żeby mieli jak przejść. Ekipa chce dobrze, ale prawda jest taka, że kierownik wie, jak mu szybko złapać. Zaraz złapiemy, chwila, moment. Jak to mówią, to kierownik powiada: wędkarz, pławik i złapane. Wiary, więcej wiary, moi drodzy. Wiary, więcej. Z ciężarówką byśmy pojechali, kierowniku, a Semo nie. No jednak się nie udało. To dzisiaj nie będzie się z ciężarówką, kierowniku. Przed chwilką było jakieś takie małe tornado, ale spokojnie, ja na wylotówce nie jestem sam. Tutaj jest tak zwany support, ponieważ bez supportu nic się nie złapie. Pamiętajcie o tym, i to nie tylko tyczy się Indii, czy Bangla, czy Pakistanu, czy innych części świata, ale tutaj w Wietnamie również jest tak zwany kolega dyrektor, który nadzoruje tak zwane zatrzymanie auta w kierunku Dalat. Ręka i kolega się zastanawia, o co w tym... Dawaj, mordo! I kolega się zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi. Próbuje znaleźć tak zwany algorytm, którego tak na dobrą sprawę nie ma. Ja już nawet nie tłumaczę, dlaczego. No widać, kolega się nudzi, no nie ma nic na chacie do roboty. Postoi, popatrzy, później coś tam sąsiadowi pogada, że kierownika spotkał. Dawaj, dziku,
Ty, oni mi, jak ja im kciuka wystawiam, elo mordo, jak ja im kciuka wystawiam, to oni mi też kciuka wystawiają. Badajcie na to. Dawaj, dziku. Ty, oni mi kciukują, czujecie to? Ty, a może powinienem o tak robić? O tak. No zobaczymy, zaraz spróbujemy. Z 8 osób już mi się zatrzymało i powiedziało, że co ty robisz? To autobus się nie zatrzyma. Miałoby to znaczenie, gdyby faktycznie człowiek czekał na autobus, który już odjechał. Można? Można. Ale nie wiem, kto tutaj ogólnie ma pierwszeństwo. Czy ten, kto wjeżdża, czy ten, kto zjeżdża. Bo już tyle razy widziałem wypadek dosłownie wiecie, o centymetry, że tak obserwuję sobie, co to jest w ogóle, co to są za zasady ruchu. Kolejna szefowa? Wsparcie techniczne? Nie wiem. Ale jeżeli kolejna osoba, która będzie mi mówiła, że się nie da, no to lipa. I z Yangiem, bo to koleżka Yang się nazywa, złapałem. Koleżka jedzie jakieś tam 1000 km, później będzie jeszcze za 500 km spał, nockę robił i później będzie kontynuował. Powiedział, że u niego we wsi też jest wioska robaczków, z których się robi się silk, czyli jedwab. Niestety my aż tak daleko nie jedziemy, mielibyśmy ku temu okazję, ale dni już za mało, więc ja będę za 40 km skręcać. I wyobraźcie sobie, że koleżka powiedział, że oni wszyscy rozumieją, czym jest autostop, czyli hitchhiking, tylko że oni po prostu mnie pozdrawiają. Na zasadzie, wiecie, pozdrawiają, ale też tutaj jak robisz taki gest o tak, to jest poprawnie, w sensie, żeby zatrzymać, żeby kogoś przywołać, ale jak nawet robisz tak, to już jest niepoprawnie, w sensie to już niekulturalnie. Przy tej koledze zasłaniam trochę żelazko, chciałem powiedzieć, lusterko, ty, jedziemy. Tutaj z koleżką rozmawiamy na temat religijny i okazuje się, że mój koleżka jest katolikiem, chrześcijaninem i powiedział mi właśnie przed chwileczką, że kiedy jesteś chrześcijaninem, twoja religia jest wbita w dowód osobisty i w momencie, kiedy chcesz pełnić jakąś funkcję rządową, tudzież jakąś robotę taką, wiecie, jak to się mówi, rządową, w sensie podlegającą pod państwo, jak nauczyciel, lekarz, prawnik, urzędnik, to będąc katolikiem, będąc chrześcijaninem, bo nie tylko tutaj są katolicy, też są prawosławni, jako ciekawostka, nie możesz pełnić takowych funkcji. Albo jak będziesz, no nie możesz. Będąc katolikiem nie możesz pełnić takowych funkcji, moi drodzy. To jest dopiero dyskryminacja, pomimo że prawo mówi, że jest wolność religijna tutaj w Wietnamie. Ciekawe. Z pierwszej ręki wiadomość. Miejscóweczka na jedzonko. Tą furką jedziemy, ale ja za 1,8 km wysiadam od koleżki. Bardzo przyjemny ziomek. Bardzo przyjemnie się rozmawia. Powiedział, że że ma marzenie, żeby przyjechać po prostu do tego. Widzieliście, pani się zakrywała, że na kamerze nie. Ma marzenie przyjechać do tego, Chodź, Misiek. Chodź, Czarek. Nie bój się, no. Ma marzenie przyjechać do Norwegii. Mówi, jak będziesz jechał do Norwegii, to wpadnij do Polski, bo to po drodze. Czarek. Wywiad. Czarek, a gdzie ty łaził? Czarek. Czarek, gdzie ty się szwendał, dziku? Zobaczcie, w restauracji podają takie szmatki do wytarcia buzi. Otwierasz i przecierasz twarz, żeby się ochłodzić. To jest drink, o którym wam wcześniej wspominałem, czyli rozrzadzona herbatka zielona. Zdrowie na budowie. Ile czarków widzisz? Jeden czarek, drugi czarek, trzeci czarek, czwarty czarek. A ty, Nygusie, co tam? Co się odwracasz do kierownika? Pomerdamy ogonem. Szanowni kolego, co ci się podoba w Wietnamie, a co ci się nie podoba w Wietnamie? Koleżka pojechał, a ja ładuję dalej.